a dzisiaj będziemy mieć na testy najnowszy samochód Kii, a mianowicie Kia EV9. Potocznie mówiąc Kia EV9. Pogadajmy sobie trochę o samochodzie. Jest to najwyższy model, który mamy dostępny, tak zwany GT Line. Ma 3 różne wersje. Podstawowa z napędem na tył, podstawowa z napędem na 4 osie i wersja GT Line, a GT Line ma tylko napęd na 4. Nie ma opcji wzięcia GT Line'a w napędzie na tył. Bateria w tym elektryku jest to 99,8, zaokrąglimy do 100 kW. Wydaje mi się, że całkiem spoko pojemność baterii w porównaniu do innych Kii, ponieważ przykładowo Kia EV6 bądź Kia e-Niro są to moce wielkości, nie wiem, 64 kW bądź może nawet trochę powyżej. Więc to jest taka pierwsza Kia z największą baterią, jaką mają dostępną u siebie w ofercie. Producent zapowiada, że prędkość od 0 do setki jest to 5,8 sekundy. Jeżeli chodzi o mnie, testy będą wykonywane pod okiem osoby, która ma już jakieś doświadczenie, jeżeli chodzi o elektryki, ponieważ jak sami widzicie, obok stoi Ford Mustang Mach-E, jest to wersja 75 kWh bateria, a tam z daleka możemy zobaczyć Kia e-Niro. Od Kia e-Niro zacząłem swoją przygodę, nawet zrobiłem sobie Eurotripa do Włoch, jeżeli Was to ciekawi, możecie to sobie obczaić. A jeżeli chodzi o Kię, miałem już opcję na testach Kia Sorento, która była hybrydą typu plug-in. Miałem też na testach Kia EV6, a teraz mamy najnowszą Kię EV9. Pierwszą rzeczą, którą zawsze lubię sprawdzać w pojazdach elektrycznych, jest mianowicie fakt, czy mamy frunk. Ze względu na to, że mamy samochody elektryczne, baterie w większości już takich pełnokrwistych elektryków znajdują się w podłodze, w całym podłożu samochodu, czyli tutaj z przodu powinien znaleźć się napęd, ale jednak dużo pojazdów, takich jak na przykład Ford czy Tesla, mają normalnie frunki zrobione. Tego jeszcze nie wiem, sprawdzamy, czy tutaj będzie frunk. Tak wygląda w ogóle pilot. Pilot, powiem Wam tak, wszystkie opcje mamy tutaj. Klikamy przycisk, przetrzymujemy. I teraz tak, w każdym elektryku, przynajmniej w większości, wydaje mi się, że w każdym elektryku teraz jest tak, że frunk nie otwiera się automatycznie jak tył, czyli on odblokowuje po prostu tutaj nam haczyk i musimy ręcznie podnieść resztę samochodu. W środku możecie zobaczyć tutaj Kia do testów dała swoje jakieś ładowarki Greensela, ale nie skupiamy się na tym, to jest dla nas nieważne. To, na czym się chcemy skupić, to nasz frunk. No nie wygląda to najlepiej, ale też nie ma takiej tragedii, słuchajcie. Jeżeli jesteśmy w stanie zmieścić tutaj takie 2 paki, tu mamy jeszcze jakieś kable powkładane. Ciekawostka, najnowsze samochody od Kii, które już są takie pełnokrwiste, nie przeróbkami jak na przykład e-Niro, jest przeróbką Niro na elektryka. Mamy, słuchajcie, taką technologię, że możemy podłączyć sobie gniazdko i już o tym mówiłem przy testach Kia EV6, ale tak Wam tylko pokażę pokrótce. Mianowicie tutaj z tyłu znajduje się wtyczka na ładowarkę. Możemy zainstalować ten adapter w naszym gnieździe od ładowania i z tego mamy moc pełną na kilka kilowatów nawet wychodzi. Czyli jeżeli robicie camping bądź, co chyba ciekawsze, jest potrzeba podładowania innego samochodu od drugiego, macie taką możliwość właśnie dzięki temu adapterowi. Jeżeli chodzi o Kię, to jest na pewno poprawa, bo w przednich modelach prawie w ogóle nie ma tego bagażnika z przodu. Tutaj jest napisane, że możemy zamontować max do 20 kg. Tutaj na pewno nie zmieści się żadna jakaś taka walizka podróżnicza. Co najwyżej wydaje mi się, że to może być dobry storage na kable i to wszystko. Ale dla porównania, jeżeli chodzi o Forda Mustanga, tutaj bez problemu włożymy duffel bagi, torby, nawet taka walizka podręczna carry-on, więc tu mamy naprawdę sporo miejsca w porównaniu do tego, co jest Kia. Tylko zwróćmy też uwagę na to, jeżeli wybierzecie wersję z napędem na tył, wtedy macie większą pojemność bagażnika z przodu, tego frunka. Ta wersja samochodu posiada 6 miejsc, ale możemy mieć też wersję 7-osobową. Jak sami widzicie, jest taki bajer, że możemy obrócić środkowe siedzenia do tyłu. Jednak powiem Wam tak, mam 1,85 m wzrostu. Jak się obrócimy, to nie ma miejsca, żeby sobie usiąść. Siedzenia środkowe oraz siedzenia tylne też są podgrzewane. Jeżeli macie ustawiony fotel w drugą stronę, to już Wam mówię, że nie będzie łatwo wyjść. Naprawdę dla mnie, osoby chudej, jest problem, co dla osoby jakiejś bardziej otyłej, bądź takiej osoby, która ma problem z poruszaniem się, no może być jeszcze gorzej. Pogadajmy sobie teraz o bagażniku. Z tyłu, jeżeli mamy rozstawione te siedzenia, to powiem Wam szczerze, że tu naprawdę nie ma dużo miejsca. Tym bardziej, że jeżeli mamy jakieś zakupy, słuchajcie, ta część, gdzie są pasy, one są niezabezpieczone, czyli wszystko może latać, nie? Samochody elektryczne wyróżniają się tym, wiecie czy nie wiecie, zazwyczaj mają u siebie
podbagażnik tak zwany. I słuchajcie, tu mamy coś takiego jak podbagażnik, tylko widzę, że Kia zastosowała coś takiego, że wyrzuciła tutaj całą swoją technologię. Możecie zauważyć, że samochód nie posiada dodatkowego koła. Zamiast koła mamy system takiego awaryjnego napompowania. Tu nie ma miejsca, tym bardziej, że kabla tutaj nie wsadzimy. Ogólnie powiem wam tak, na przykład w Kia Niro jest miejsce, w nawet Mustangu jest jakieś miejsce, że tam kabel możemy schować, a tutaj niestety, jeżeli w przednim bagażniku mamy wszystko zawalone, to tutaj z tyłu będzie wszystko latać. Ogólnie w zestawie, jak bierzecie samochód, dostajecie taki kabel, dzięki któremu możecie ładować się z domu, do którego możecie podłączyć sobie normalnie auto do gniazdka. Możemy złożyć te siedzenia z tyłu, one się składają automatycznie, to jest naprawdę spoko, bo możemy je rozłożyć i złożyć. Możemy też złożyć drugi rząd. Tylko teraz tak, przy drugim rzędzie możecie zobaczyć, jaki jest problem, że tamto siedzenie, przez to, że zagłówek jest za blisko innego fotela, nie złożyło się do końca, to mamy trochę więcej miejsca, ale jak robicie zakupy i nie macie jakiejś siatki, ja widzę tutaj są haczyki zamontowane przez Kię, że można by tutaj zakupy jakoś dać, coś tu pokombinowali, ale jeżeli macie jakieś większe rzeczy, no to jeżeli nie macie rozłożonych tylnych siedzeń, a nawet jak macie, to tutaj bagaż z tyłu nie będzie zabezpieczony. Dla mnie jest to trochę minus. Tu mamy całe sterowanie, jeżeli chodzi o siedzenia. I tu mamy jeszcze fajnie zamontowane gniazdko na 250 V, 16 A. To jest coś, czego nie mamy ani w Fordzie, bądź nawet w Tesli. Mieszkam w okolicach Łodzi. Były dosyć duże burze, potężne i nie było prądu, nie było internetu i słuchajcie, musiałem pracować, nie mogłem nic wydrukować, nie mogłem podłączyć laptopa. I słuchajcie, zrobiłem coś takiego. Wziąłem sobie listwę, wziąłem ze sobą drukarkę, wziąłem ze sobą router przenośny, pojechałem, słuchajcie, do najbliższej części miasta, gdzie złapało mi zasięg internetu. W momencie, kiedy złapało mi zasięg internetu, podłączyłem pod listwę laptopa, drukarkę i podłączyłem ten zewnętrzny internet. Słuchajcie, dzięki temu miałem opcję pracować z samochodu i mogłem wydrukować papiery do firmy, które były potrzebne, więc takie gniazdko może naprawdę wam uratować dupę. Nie było u mnie prądu ze 2 dni, to tak samo wyciągałem taki długi przedłużacz i z samochodu podłączałem się do podłączenia w domu. Dzisiejsze testy zaczniemy sobie od krótkiej podróży. Nasze testy zaczniemy sobie od krótkiej przejażdżki, a naszym punktem docelowym tak naprawdę będzie dzisiaj ładowarka. Jedziemy sobie na ładowarkę od Ionity. Mamy, słuchajcie, teraz 32% baterii. Jedziemy właśnie autostradą. Prędkość samochodu to 140 na godzinę. Warunki, słuchajcie, trochę nam się pogorszyły, bo zaczął padać śnieg. Jest super sprawa, samochód na kierowcy ma masaż wbudowany, więc ja już się relaksuję, zanim dojadę na ładowarę. Bardzo przyjemnie się jedzie tym samochodem. Mam tutaj na mojej desce rozdzielczej trochę problem, ponieważ samochód jest fabrycznie jest ustawiony, że pokazuje mi, ile przejadę kilometrów na kilowacie. Trochę takie porównanie, jakbyś ile przejechał kilometrów na litrze benzyny. Więc nie podoba mi się to, wolę takie klasyczne podejście, gdzie pokazuje ci, ile zużywasz kilowatów na 100 kilometrów. W samochodzie jest dosyć głośno, powiem wam. Mamy mocny wiatr, są dosyć ciężkie warunki pogodowe. Wydaje mi się, że Mustang jest lepiej wygłuszony. Mamy 10% baterii, moc ładowania to 93 kW. Ładujemy się już 3 minuty. Słuchajcie, idziemy sobie teraz zjeść kolację. Stoimy, słuchajcie, już 50 minut, więc no dłużej niż zazwyczaj, ale mamy 92% baterii, doładowaliśmy 95 kW, 50 minut, no to powiem wam, że jest spoko. Mamy taki główny system, jeżeli chodzi o baterię, to tak, poziom zużycia, możemy w każdej chwili aktywować grzanie baterii, jeżeli jest odpalona oczywiście nawigacja, zobaczyć poziom ładowania, no i po prawo mamy tutaj pokazane co i jak zużywa. Takie konkretne dane mamy pokazane. Tu mamy pokazaną, słuchajcie, taką ogólną, nie? Bardzo uproszczoną opcję baterii i dzięki temu możemy zobaczyć zasięg, jak daleko możemy dojechać z klimatyzacją, z wyłączoną klimatyzacją, poziom baterii, gdzie jest jakaś najbliższa ładowarka i jak sobie swipniemy, to mamy dostęp do tych takich bardziej geekowych, konkretnych danych, które rzeczywiście mogą się przydać na trasy. Fajnie, że Kia coś takiego ma, tylko ten system znajduje się w nowszych samochodach Kii, nie w starszych. Kończy nam się drugi dzień testów, jutro już mamy samochód do zwrotu i wydaje mi się, że jest idealny czas na podsumowanie. Pierwsze wrażenia z samochodu naprawdę spoko. Na pewno plusem jest to, że w samochodzie możemy sobie też wyłączyć dźwięk elektryczny napędu, bo niektóre samochody nie mają takiej opcji, mimo tego, że na zewnątrz dalej jest ten dźwięk,
jak teraz jedziemy, jest całkiem cicho, ale jeżeli chodzi o wygłuszenie samochodu i akustykę, to Wam od razu powiem to, że takim minusem samochodu jest to, że jest tu dosyć głośno. Jak jedziemy przy wysokich prędkościach, to naprawdę słychać wiatr, słychać jak to wszystko wchodzi w te szczeliny. Wydaje mi się, że auto nie jest zbyt dobrze wygłuszone, mimo tego, że to powinien być taki samochód klasy wyższej premium. Jeżeli chodzi o jakość samego prowadzenia, jest naprawdę super. Ten samochód, słuchajcie, waży 2,5 tony, więc jest naprawdę przepotężny. W każdej wersji, praktycznie biorąc, waży tyle samo. Czuć, że to jest ogromny samochód. Bardzo to czuć przy nagłym hamowaniu. Słuchajcie, jest trochę wydłużona droga hamowania. Mimo tego, że tu jest ten napęd na 4, mimo tego, że jest tu rekuperacja, to te 2,5 tony potrzebują trochę większego dystansu, żeby wyhamować. Coś, na co muszę zwrócić uwagę, to to, że nie wiem, czy to jest przez wagę, ale uważam, że tutaj jest specjalnie zrobione to przez Kię. W momencie, kiedy dajemy gaz do dechy, jest trochę coś takiego jak w samochodach spalinowych z turbo, jest turbodziura. Czyli najpierw wciskamy gaz do dechy i dopiero po tym ułamku sekundy on jakby dostaje informację, dobra, to grzejemy. I powiem Wam, że nie podoba mi się to, bo w każdym innym elektryku jest tak, że jak dajemy ten gaz do dechy, to mamy pełną moc. I tutaj dyskusje mogą być, że tu chodzi o wagę. Może tak być. Przez to, że to jest samochód elektryczny, nie potrzebuje odpowiedniej mocy. On ma pełen dostęp mocy od razu. Jest to największy elektryk, jakim jechałem do tej pory. Jeżeli chodzi o zużycie, mamy tryb mieszany. Całą trasę jechaliśmy w trybie normalnym, nie jechaliśmy na eko. Klimatyzacja była odpalona na wszystkie strefy. Zużycie to mniej więcej 32-33 kW na 100 km. Bateria ma 100 kW. Krótka matematyka. W zimę mogę Was zapewnić, że zrobimy tym samochodem przy takiej mieszanej jeździe na spokojnie 300 km. Jeżeli byśmy weszli sobie w tryb eko, możemy ustawić tutaj klimatyzację, że jest tylko na kierowcy, to jest bardzo fajne rozwiązanie. Wtedy, słuchajcie, mamy tak, że na spokojnie moglibyśmy zejść sobie poniżej 30, tym bardziej jeszcze może na autostradach, jakbyśmy jechali, słuchajcie, z prędkościami tych tak 120 czy 100 na godzinę, to jeszcze lepsze wyniki dałoby się osiągnąć. Jeżeli chodzi o wakacje, wtedy na spokojnie powinniśmy zrobić to minimum 400 km. W tej wersji producent podaje, że zasięg powinien być do 540 km, coś takiego. Warto na to zwrócić uwagę, że tutaj w tej wersji GT Line najwyższa, jaka jest dostępna, na pewno nie zrobimy tych 580. Podsumowując, powiemy sobie o plusach tego samochodu. Więc dla mnie pierwszy plus i najważniejszy to prędkość ładowania do 240 kW na godzinę, naprawdę spoko, i ta retencja tego ładowania w momencie, kiedy nawet jesteśmy na wysokim procencie, dalej nie spada, to jest dla mnie naprawdę duży plus tego samochodu. Drugim plusem tego samochodu jest to, że jest dosyć przestrzenny. Ten samochód, słuchajcie, waży 2,5 tony, a ma 5,8 do setki. Mamy tutaj napęd na 4. Ten samochód, słuchajcie, nie zrywa się, nie dzieją się jakieś dziwne rzeczy przy nim. Kolejnym ważnym plusem jest to, że Kia dosyć fajnie odrobiła lekcję i całkiem daje radę, jeżeli chodzi tutaj o system. Mimo tego, że nie mamy mediów, dalej naprawdę jest ok, jest fajny poziom, wyświetlacze są fajne. Podoba mi się to, jest wysoki poziom. I ostatnim takim najfajniejszym plusem jest to, że wygląd jest naprawdę spoko. Przód fury, profil fury, naprawdę robi robotę. Tył trochę mi się nie podoba, z tyłu nawet trochę przypomina mi Volvo, możecie na to też zwrócić uwagę, ale jeżeli chodzi o całokształt, naprawdę robi to wrażenie i ludzie się też oglądają. Były plusy, pora na minusy. Pierwszym minusem, który tutaj jest dla mnie kluczowy, to to, że samochód jest niewygłuszony, jest tutaj naprawdę głośno, nawet jak teraz nagrywamy, ja tutaj dla Was nagrywam, to muszę dosyć głośno mówić, żeby była pewność, że mikrofon mnie zbiera. Może to psuć komfort jazdy przy wysokich prędkościach. Drugim minusem, o którym tutaj chciałem powiedzieć, to są czujniki w tym samochodzie, są bardzo wrażliwe i może to spowodować nawet niebezpieczne sytuacje na drodze. Kolejnym minusem, o którym możemy sobie powiedzieć, to bateria. Mogłaby być trochę większa, żeby ten zasięg naprawdę był spoko, ale rozumiem, że Kia tutaj musiała zrobić balans, żeby cena się zgadzała. Ostatnim minusem, o którym chciałbym powiedzieć i takim chyba największym, no to słuchajcie, jest cena. Wersja w GT Line kosztuje 370 000. Podstawowa wersja z napędem na tył kosztuje około 320 000. Ten samochód nie łapie się na żadne dopłaty rządowe, z tego co mi wiadomo. To jest trochę inny segment. To jest duży samochód, samochód rodzinny, może być to dobry samochód dla całej rodziny. Na tą chwilę uważam, że jest to najfajniejszy elektryk od Kii, ze względu na prędkość, komfort jazdy, wygląd i w ogóle całą technologię nową, bo to ładowanie też, słuchajcie, zaufajcie mi, to prędkość ładowania naprawdę ułatwia nasze życie. Dla mnie furka naprawdę spoko. Czy miałbym dać dla siebie? Nie.
Jeżeli ja bym miał brać dla siebie samochód, kierowałbym się czymś trochę mniejszym. Kochani, to by było na tyle. Jeżeli podobał Wam się materiał, poprosiłbym Was o to, żebyście zostawili subskrypcję. W ogóle zapraszam Was teraz do odwiedzenia mojego kanału, bo nagrywam dużo o tematyce pojazdów elektrycznych. Pojechałem nawet Kia Niro do Włoch. Zobaczymy się w następnych testach, bądź w innych filmach o tematyce elektrycznej, a ja życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia.